Witam, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha. Dzisiaj film Jak funkcjonuje dusza. Na dzisiaj przygotowałem dwa obrazki. Tutaj jest drugi, tutaj jest pierwszy. I dzisiaj będziemy opowiadać sobie, jak ta dusza funkcjonuje człowieka. Tutaj z lewej strony tego obrazka macie taki duży okrąg i tam na dole jest napisane, że to dusza. Czyli dusza jest takim zbiorem różnych energii, które się ze sobą trzymają i które w obszarze energetycznym są to takie jakby ciała energetyczne, ciała subtelne mówi się. I dusza nie jest jednorodna. To jest po pierwsze, to jest bardzo ważne, że w duszy nie ma jednorodności. Nie ma czasami zgody, chociaż czasami jest. I tam macie takie okręgi w środku tej duszy i strzałeczki między nimi. To znaczy, że jeden obszar jest połączony jakoś z drugim, ma relację. Nie jest jednorodny z drugim, to nie jest to samo. Na przykład zainteresowanie, dajmy na to, lotnictwem, może nie pokrywać się z potrzebą opieki nad małym dzieckiem. Prawda? To nie jest to samo. Ale w duszy są obszary, które, dajmy na to, jeden obszar jest u kogoś zainteresowany ogródkiem, a drugi obszar mówi, no tutaj jest obszar pracy zawodowej. I jeden z drugim może nie mieć specjalnie kontaktów, wręcz odwrotnie, może się w jakiś tam sposób nie zgadzać. Na przykład jak człowiek za dużo pracuje, to ogródek cierpi. Jeżeli ogródek za dużo uwagi przyciąga, to praca może cierpieć. Takie są obszary, prawda? I tutaj możemy między nimi wyróżnić te strzałeczki, te relacje i na nich napisałem znak równości, że godzą się ze sobą, że się wspierają. Znak nierówności, że mogą być osobne, nierówne sobie, nie współgrające, albo nawet taki piorun jest narysowany, taka złamana strzała, i to oznacza, że się te obszary kłócą wręcz między sobą w duszy, nie nawiązują współpracy, że człowiek w sobie może być wewnętrznie niemalże sprzeczny, że chce raz tego, a jednocześnie nawet może dwóch rzeczy naraz chcieć. Że mogą być jakieś, że w cudzysłowie na głowę to on chce to, a że jego dusza, czyli inna część duszy chce czegoś innego w emocjach, w uczuciach i że wie, że jedna część to jest taka, że pójdzie tam na przykład, nie wiem, na tą wystawę, a druga mówi, że w tym czasie mógłby coś innego zrobić, tak? I się sprzeciwia jedno drugiemu i człowiek jest taki rozbity wewnątrz, rozerwany i nie wie, co zrobić, tak? Najlepiej jakbyśmy byli jednorodni. Jeżeli do jakiegoś tematu człowiek ma w różnych częściach duszy tą samą postawę, w tym samym kierunku, to się nazywa tak zwany flow, czyli przepływ, czyli ten człowiek po prostu jest cały w tym, będzie to robić i z ducha, z duszy, z umysłu, z osobowości, w ciele, to jest wszystko gra i po prostu idzie jak przecinak przez życie. To jest właśnie to, że dusza może być jednorodna w danym obszarze tematycznym, a w innym obszarze tematycznym, tam są jeden kawałek duszy w jedną stronę, drugi w drugą. Dobrze. Przejdźmy na razie do drugiego obrazka. Jak dusza reaguje na wydarzenia? Jakie ma przeżycia, jakie ma doświadczenie? Pierwsza rzecz to jest taka, że dusza jest to niższy obszar duchowy, w którym występują przeżycia, w którym występują emocje, myśli
I to dla duszy jest bardzo ważne, żeby mieć podstawę, podnietę, paliwo dla emocji, dla przemyśleń, dla rozważań, czy nawet dlatego, żeby ją dręczyło coś. To dusza tego pragnie przeżywania. I tutaj z lewej strony napisałem zachłanność, to znaczy w samej duszy jest takie nienasycenia. Dusza jest generalnie yin, czy inaczej można wymawiać jeń. I to jest coś takiego, że ona ssie, tam w duszy jest ssanie, że ona chce więcej. No, można powiedzieć, jeżeli dusza jest zrobiona z energii, to podobne przyciąga podobne i dusza przyciąga dalsze ilości energii do siebie. Przez to dusza się staje starsza, starsze dusze mają więcej przeżyć i więcej też zajmują przestrzeni, są większe po prostu, bo magazynują w sobie, zbierają w sobie większą ilość energii. Na jakiej zasadzie? Ano przez tą zachłanność wchodzi dusza do różnych wydarzeń. Są wydarzenia wewnętrzne, zewnętrzne. Zewnętrzne, no to świat jest pełen zewnętrznych wydarzeń. A to trzeba pójść do sklepu, kupić coś do jedzenia. A to trzeba pójść na pocztę, odebrać list. A to trzeba pojechać do cioci na imieniny. A to trzeba do pracy pójść. A to trzeba wyprowadzić psa. A to trzeba się zająć dzieckiem. Strasznie dużo wydarzeń jest, ale dusza to bardzo lubi. Oczywiście nie wszystkie wydarzenia lubi, tak jak wcześniej powiedziałem, że niektórych nie lubi, niektóre lubi, żeby było bardziej wesoło, prawda? Natomiast z tych wydarzeń, co robi? Że za pomocą zmysłów, postrzeżeń i rozpoznań różne rzeczy są w tych wydarzeniach i przetwarzane są one w przeżycia. W duszy magazynują się przeżycia, zapisy, historie, energię z tych przeżyć. Jak się na przykład ma taki ekstremalny przykład, jak jest trauma, to tam jest zapis nie tylko danego wydarzenia w formie pamięciowej, ale też jest bezpośrednie łącze energetyczne do tamtego wydarzenia. I dlatego można cofnąć się przeżyciowo wręcz, nie tylko samą pamięcią, ale całym ciałem, całym umysłem przeżyciowo cofnąć się do tamtego wydarzenia, bo są jeszcze w pamięci traumatycznej są zgromadzone niewyrównane energie, niesharmonizowane i one jeszcze w hipokampie, w mózgu nie zostały przetworzone na pamięć, taką zwykłą. I dopiero przy powtórnym przyjściu do danego wydarzenia, przy wspomnieniu i wtedy się wspomina, wtedy można mieć wizję tego wydarzenia, można mieć pamięć, właściwie to nawet nie jest pamięć, to jest przeżycie ponowne zapachu, smaku, tego co się słyszało, tego co się mówiło, z kim się było, kim ja jestem, można sobie odpowiedzieć na to. I ja takie sesje sobie takie króciutkie robię, że ja pytam się, kim ja jestem w tym wydarzeniu i odpowiadam sobie, jestem małym dzieckiem w wieku lat na przykład 7 i widzę tutaj moich 2 kolegów i oni się biją. I co oni robią z tym, prawda? I mogę sobie odpowiedzieć, jaka jest pogoda? Jest słonecznie, ale nie jest zbyt gorąco. A kim jest ta druga osoba? No to są taki 2 moich kolegów, którzy się naparzają i ja po prostu się boję wewnątrz siebie, jak tą widzę scenę. Czyli jednocześnie nadal mam przeżycie jakby niedokończone, cały czas we mnie to tkwi. To przeżycie, w którym dajmy na to się właśnie
obawiam, że też mógłbym oberwać, ale to mnie bardzo interesuje, co oni robią, no bo to jest takie ważne, takie dusza, wiecie, jest taka przejęta, nie? I tam mogła być jakaś trauma, prawda? Niewielka może, ale niedokończone to wydarzenie i to cały czas trwa. I to przez lata może trwać, takie przeżycie i może nie być wykończone. Może być później wywołane z pamięci, ponownie nawet, jeżeli już było troszeczkę przyśnięte, tak zwane ponowne przeżycie striggerowane, czyli wyzwolone ponowne przeżycie tego. Tak, ale to nadal ciągle jest przeżycie. Tak jak mówię, hipokamp tego jeszcze nie przetrawił, nie przerobił tego na zapis pamięciowy i zrozumienie, co się wydarzyło, takie bardzo pierwotne, prymitywne na te po prostu przeżycia, na te doświadczenia. To jeszcze nie zostało jakby strawione, to przeżycie. I teraz w prawo idziemy dalej do doświadczenia. Kiedy przechodzi nam przeżycie do doświadczenia, to wtedy jest zapisywane jako po prostu zwykły zapis pamięciowy. I już nie jest takie istotne. Tutaj widzicie, mam ten czerwony kolor jest do momentu przeżycia, ale później, jeżeli jak już doświadczenie jest z tego przeżycia, to już nie jest takie drażliwe, nie jest takie warunkujące, nie jest takie przypominające się. I tutaj mamy pewną refleksyjność. Może być to niskopoziomowa refleksyjność, to znaczy taka po prostu na bazie najniższych funkcji umysłowych, czyli tak jak mówię, hipokamp, czyli te rozpoznanie, czy to było dla mnie zagrażające, na ile było zagrażające, jakie zmysły tutaj były w tym zaangażowane, co w poszczególnych zmysłach odczuwałem. To tutaj na bazie tego jest wiele terapii tworzonych, takich, które powodują regresję do wcześniejszych wydarzeń. I tutaj jest napisane osobowość, to znaczy my możemy doświadczenie też jakby rozumieć za pomocą osobowości. To znaczy możemy przeżycia ocenić i zeskładować jako doświadczenie tylko na poziomie osobowościowym. No tak, no tutaj dostałem, dajmy na to 5 w szkole, dostałem, no to będzie fajnie, nie będzie w domu bury na przykład. O, prawda? Wszyscy się będą cieszyć, okej, no tak. I to jest takie osobowościowe. Osobowość to jest tak zwany, ja to nazywam wielki kalkulator. O, to mi się opłaca, a to mi już się nie opłaca. I na przykład dostanie 5 w szkole czy 6, no to mi się opłaca, no bo będę mieć spokój, będą się cieszyć, będą zadowoleni o coś tam, tak? Albo dostałem podwyżkę, o jak fajnie, super, nie? No to coś tam, to jest osobowościowe. I z osobowości można to ocenić według tego kalkulatora, że to jest bardzo dobrze, no tak, okej, super, nie? I jakby to powiedzieć, można doświadczenie mieć z tego, można się budować swoje ja na doświadczeniu, to znaczy, że na przykład, jak dostałem podwyżkę, to znaczy, że buduję swoją karierę zawodową. Fajnie, super, nie? A jeżeli ktoś został na przykład zwolniony z pracy, no to może się czuć właśnie na bazie oceny osobowościowej, że źle, że to jest... potknął się na ścieżce kariery, że to jest niedobre, że może sobie wyrzucać, a może nawet mieć więcej wobec siebie jakichś podświadomych takich ocen negatywnych, tak? Ale to nie musi być osobowościowe. Także tutaj te doświadczenie, oceny, ocenianie przeżyć i składowanie tego na doświadczenia może być na wiele różnych
sposobów robione. Także tutaj też i napisałem duch. Sam duch też może pewne przeżycia w jakiś tam sposób oceniać, widzieć jakoś to, że moje życie jest jakieś według ducha i to jest w porządku. I to jest w porządku, i tamto jest w porządku. Dla ducha bardzo wiele rzeczy jest w porządku. Acz duch też może być niepokojony, zwłaszcza jeżeli my mamy tutaj ducha w inkarnacji, to znaczy wcielonego, jeżeli mamy ducha, jeżeli jesteśmy człowiekiem mającym ducha, to ten duch może też nie być, że tak powiem, bardzo dobrze rozpoznany w życiu, bo duchy, które tutaj wchodzą w życie na ziemi, nie wiedzą tak naprawdę w co wchodzą. Tam Robert Monroe ma taki ładny film o tym, jak opowiada, w jaki sposób duchy tutaj wchodzą, żeby przeżywać życie na ziemi. Bo to nie tylko dusza się inkarnuje w kolejne inkarnacje, w kolejne życia, tak? Bo dusza, jak wiecie, jest nieśmiertelna, ale nie jest wieczna. I dusza w pewnym momencie pojawia się, uruchamia się, a w pewnym momencie już przestaje żyć, jest rozkładana. Tak jak na przykład duże drzewa, prawda? Macie duże drzewo i ono kiedyś było małą sadzonką i rozwinęła się ta sadzonka duża i z każdym rokiem to drzewo jakby na nowo odżywa. To są te właśnie tak, jakby takie symboliczne wskazanie, jak dusza przechodzi przez kolejne inkarnacje, że pojawiają się liście na takie życie w ciągu ciepłych miesięcy i później te liście, jak przychodzi zima, to obumierają, ale całe drzewo nie umiera. To można powiedzieć, że to jest taki symbol właśnie życia duszy. Drzewo jest symbolem życia duszy, że w czasie zimy liście obumierają, ale całe drzewo nadal żyje i kiedy jest sprzyjająca aura na wiosnę, drzewo ma kolejne młodziutkie liście i się rozwijają na powrót i drzewo dalej żyje, dalej się rozwija. Tak samo jest z duszą w poszczególnych inkarnacjach. No dobrze. Ale oprócz tego, że są kolejne inkarnacje duszy, to jeszcze jest duch. Duch, można powiedzieć, jest jak ptak, który siedzi na danym drzewie, który się przywiązał do tego drzewa i na tym drzewie ma gniazdo na przykład, tak? I przylatuje do tego drzewa i przeżywa to, co to drzewo przeżywa. Dobra, jeszcze w takim razie wrócimy tutaj do pierwszego obrazka i w tym dużym okręgu z lewej strony jest mały okrąg i jest napisane OS. Czyli to jest osobowość. I jest strzałeczka na prawo i napisane jest zewnętrzne. To znaczy, że dusza, czyli ten człowiek, kontaktuje się z zewnętrzem bardzo często właśnie na bazie osobowości. A tutaj jest napisane wielki kalkulator, osobowość, wielki kalkulator. Tak jak mówiłem, to mi się opłaca, to mi się nie opłaca. I na bazie tego człowiek jest w stanie przeżyć całe życie. To znaczy takie bardzo proste życie, w którym będzie w miarę efektywnie sobie radził, ponieważ kalkuluje, to mi się opłaca, to mi się nie opłaca, to i w ten sposób będę mógł lepiej przeżyć życie. I samą osobowość psychologowie bardzo dobrze definiują jako
zespół sposobów przystosowania do życia. I rzeczywiście, jak człowiek się rodzi, to się zaczyna osobowość. Osobowość nie trwa przez wiele wcieleń, tylko się w danym wcieleniu uruchamia, czy to można powiedzieć nawet trochę przed wcieleniem, czy nie przed narodzinami, czy po narodzinach się można powiedzieć uruchamia osobowość, bo najpierw jest tylko układ nerwowy i w układzie nerwowym się różne rzeczy zapisują. To jeszcze nie jest osobowość, to jest hardware, to jest sprzęt jeszcze, tak? W samym sprzęcie może w człowieku być coś zapisane, natomiast później osobowość się pojawia i uruchamia się i tworzy się i ta osobowość jest to, tak jak mówiłem, zespół sposobów przystosowania do życia. Na przykład uczymy się języka. My się nauczyliśmy zwykle języka polskiego. I to jest sposób przystosowania się do społeczeństwa. I wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia publicznego i wszyscy, no wszyscy jak wszyscy, ale większość ludzi tam mówi po polsku. I fajnie, i się rozumieją. Jeżeli ktoś mówi w jakimś innym języku, no można się nauczyć czyjegoś języka, można pojechać za granicę i skorzystać z tego, że ileś tam osób mówi w tamtym języku, prawda? Bo my też na przykład się nauczyliśmy tego języka. Także jest tutaj ta strzałeczka między osobowością a zewnętrzem, to jest interakcja. To jest interakcja. I dusza działa na zasadzie właśnie interakcji pomiędzy głównie właśnie osobowością, ale i zewnętrzem. Ale to nie wszystko to jest, bo mówią, że interakcje, relacje, związki mają duży komponent niewerbalny, czyli mowa ciała, czyli energetycznie, jak się czujemy z kimś, jak ktoś się z nami czuje, energie między nami przechodzą, tak? To też jest ta relacja, tyle że nie tylko z osobowością, ale z innymi częściami duszy. Z ciałem też jest relacja, prawda? Jeżeli się ktoś na przykład wita, podanie dłoni, no to jest relacja między ciałem a drugim ciałem, prawda? Także w ten sposób funkcjonuje dusza w relacji z zewnętrzem. Natomiast tutaj napisane jest tak, funkcja świadomości i tutaj jest mały taki okrąg, jest ja w cudzysłowie. To znaczy, że rozpoznanie siebie jako ja jest funkcją świadomości. Jeżeli mamy świadomość mało rozwiniętą, to możemy mieć słabo rozwinięte ja, takie jakby domyślne, że nie wiemy do końca, kim jesteśmy, kim jest ja. Natomiast jak zaczynamy mocniej być świadomi, to przypisujemy zwykle na początku ja do osobowości, że osobowość to jestem ja. I tutaj jest ta strzałka w lewo, w górę, że to jest jakby świadomość wyobraża sobie, że ja jestem osobowością. To jest takie jakby pierwotne przypisanie tego. Tutaj napisałem utożsamienie, czyli z kim się utożsamiam, z kim ja jestem. Jaka jest moja tożsamość? Na początku to jest utożsamienie się z osobowością. Jednak z czasem, z rozwojem wieku duszy, z rozwojem doświadczeń u ducha, jeżeli ktoś ma ducha, pojawia się to, że widzę, że osobowość to jest coś zbyt mało, jak na moje odczucia, kim jestem. I zaczyna być jakby rozszerzenie, a to jestem jeszcze ciałem, a jestem przeżyciami, a jestem emocjami, które przeżywam, a ja też mam uczucia, czyli jestem uczuciami swoimi i tak dalej, i tak dalej. I tego jest dosyć dużo. Później jeszcze się pojawia to, co na dole jest samoświadomość. To znaczy ta strzałeczka, która jest od ja i zawraca do samego ja.
I to wtedy zaczynamy być samoświadomi, zaczynamy główkować, kim ja jestem. O co chodzi? To profesor Kazimierz Dąbrowski właśnie wyliczył tam poszczególne te stopnie, można powiedzieć, świadomości i w pewnym momencie też jest właśnie, u niego to się nazywa dynamizm, podmiot, przedmiot w sobie, czyli zastanawianie się nad sobą jako przedmiotem zastanawiania się, ale ja sam też jestem podmiotem, tym, który się zastanawia. I to jest właśnie ta strzałeczka zawracająca do siebie, czyli samoświadomość. Tak. I na samym końcu już, można powiedzieć, jest strzałeczka w dół, w prawo i tam jest do ducha. Duch jest niematerialny. Duch jest, można powiedzieć, w przestrzeni wyższej, to nie jest przestrzeń dusz, czyli tam nie ma energii, nie ma nawet subtelnych ciał. I to jest już trudniejsze do zrozumienia. Dlatego przejście od utożsamienia się z osobowością, z duszą wręcz całą, że ja jestem duszą, przejście z tej strzałeczki w lewo górę, na tą strzałeczkę utożsamienie się ja z duchem, czyli do ducha, czyli ja jestem duchem, no to widzicie, że to jest 180 stopni różnicy. Tak? Kąt 180 stopni. To jest, no może przesadzę, że to jest coś przeciwnego, bo to nie jest. To jest dosyć podobne, że dusza jest dosyć podobna jednak do ducha. Nawet wiele ludzi ma trudności właśnie z opisaniem, czym jest dusza, czym jest duch. Dlatego też ten film robię. Natomiast w pewnym momencie już samo utożsamienie się, że ja jestem osobowością albo ja jestem duszą, to już nam nie wystarcza. Już w naszych poszukiwaniach duchowych wiemy, że jest coś takiego jak źródło, jak Bóg ostateczny, jak absolut, tak? To nie chodzi o półbogów, o archontów, czy tam Anunnaków, czy półbogów, to nie. Chodzi o ostatecznego Boga, ostateczne źródło, o którym zresztą Jezus jako heretyk mówił, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. A co więcej, credo katolickie mówi, że Jezus był zrodzony, a nie stworzony i współistotny Ojcu. To znaczy, że współistotny miał wspólną istotę, czyli ducha wspólnego miał z Bogiem i czuł i mówił o tym, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, czyli mamy jedność w istocie. Mówił Jezus, moja istota i istota boska jest tą samą istotą. I mówił tak przenośnie oczywiście. Kto widział mnie, widział Ojca. Tak? To jest to, że Jezus się utożsamił nie tylko z własnym duchem, ale też wiedział, kim czy czym jest ten jego duch, że jest to coś, co ma istotę boską. To znaczy, można powiedzieć, że taki mistyk mógłby powiedzieć, nie ja jestem Bogiem, ale Bóg mieszka we mnie. Bóg jest w mojej istocie, w środku mnie, tym, co jest moją istotą, tą najbardziej głęboką, tym najprawdziwszym moim ja, to tam też jest Bóg. Tam mieszka Bóg, jakby to można powiedzieć. To jest właśnie istota tego, co w listach Nowego Testamentu określa się jako Chrystus. O tym też może kiedyś powiem. No to na razie dzisiaj na tyle. Dziękuję wszystkim za wspieranie mojego kanału, za komentarze, za pytania. Zachęcam do komentarzy i pytań.
Dziękuję wszystkim też, którzy mnie wspierają na różne sposoby i też i finansowo. Można rozwój tego kanału wspierać i za co bardzo dziękuję. W formie darowizny jest taka możliwość, tam się można doczytać w informacjach na temat kanału. No i tyle. Mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe. Pozdrawiam.